Dlaczego ten budynek jest podobny do tego w Warszawie? Co można kupić i zjeść w tych olbrzymich budynkach, a także jaka jest ich historia? Witajcie w Rydze, stolicy Łotwy, położonej nad naprawdę szeroką rzeką Dźwiną. W tym odcinku spodziewajcie się, że pokażę Wam Rygę, jakiej jeszcze nie widzieliście w żadnym innym poradniku. Odkryjemy tutaj nieco inne miejsca, a także niecodzienne szlaki i uliczki. Tak więc nie będzie w każdym ujęciu przepięknych, urokliwych kamienic i najważniejszych miejsc wizytowych tego miasta, ale będą także inne, zwyczajne budynki, takie w jakich mieszkają po prostu mieszkańcy Rygi. Najszybciej do Rygi można dostać się samolotem, jednak ja najpierw musiałem dojechać do Gdańska. Wskakujemy do samolotu, żegnamy Trójmiasto i już za nieco ponad godzinę lądujemy w stolicy Łotwy, Rydze. Pierwsze wrażenia po wylądowaniu w stolicy Łotwy, czyli Rydze, to przede wszystkim wiadomo, pogoda. Z tego co patrzyłem dzisiaj, jak i kolejne następne dni mają być bardzo podobne jak w Polsce. W Rydze, a dokładnie na Łotwie, jest godzina do przodu względem tego czasu, który jest aktualnie w Polsce. Tak więc podróż, patrząc na zegarek, trwa 2 godzinki. Tak więc teraz jest już godzina 16:50, więc warto się skierować do hotelu, żeby zostawić trochę tego balastu i odwiedzić kilka takich podstawowych miejsc, może właśnie jak słynny targ centralny i zobaczymy, czy tam uda się może zjeść jakąś fajną kolację, a jak nie, no to ścisłe centrum. Po zameldowaniu w hotelu kierunek targ centralny, podobno jest on czynny całą dobę, tak gdzieś w jakieś źródło natrafiłem, więc myślę, że może to być całkiem ciekawe miejsce na kolację, czy też jakąś przekąskę. Może jakieś drobniejsze zakupy, tak na dziś. Jutro oczywiście odwiedzę go konkretniej. Warto wspomnieć także o cenach, jakie tutaj są. Żeby dostać się z lotniska, można to zrobić bardzo łatwo autobusem, bezpośrednio. Zaraz od razu po wyjściu z dworca jest przystanek autobusowy, odjeżdża w zasadzie chyba tylko jeden autobus numer 22 i nim za 1,9 euro dojedziemy bezpośrednio do centrum, a może nawet gdzieś dalej, ponieważ bilet uprawnia nas do przejazdu przez 90 minut. Wydaje mi się, że to dość tanio w porównaniu do cen, które aktualnie obowiązują w Polsce. Około 8 zł za 1,5 godzinny przejazd. Chyba cena jak najbardziej ok. Ale więcej o cenach myślę, że konkretnie będę mógł Wam powiedzieć w ostatnim dniu lub podczas powrotu. No bo wtedy wiadomo, zjem już nie jeden posiłek, nie jedno się wypije, w niejedno muzeum się odwiedzi, więc będzie tutaj pełne konkretne porównanie. Na pewno teraz bardzo mocno wieje i mam nadzieję, że uda się to później jakoś wyciszyć lub będzie cokolwiek słychać z tego, co mówię. To, co zdecydowanie też rzuca się w oczy, to bardzo różnorodna zabudowa. Zobaczcie na to. Pierwszy budynek, drugi jak wygląda, trzeci, tutaj kolejny, który jest niezwykle ciekawy, a tu już coś zupełnie nowoczesnego. Także no, różnorodność jest tutaj bardzo duża. I tu kolejny ciekawy element. Więc okazało się, że to niepotwierdzone info. Otóż hale targowe są czynne do 18, a w niedzielę do 17, ale za to od 7:30, więc trzeba znaleźć inne miejsce, w którym będzie można coś zjeść na kolację. Kolejna z pierwszych obserwacji to trolejbus. Teraz udało mi się kolejnego właśnie tutaj złapać i uchwycić, aby pokazać go w kadrze. W Polsce raczej rzadko spotykane rozwiązanie, no a przynajmniej w Poznaniu, w którym mieszkam, nie ma trolejbusów, dlatego na to też zwróciłem uwagę. No to zaczynamy pierwszy pełny dzień w Rydze. Zaczynamy go od wizyty na targu centralnym. Czym on dokładnie był, jak ewoluował i tak dalej, opowiem już za chwilkę, jak będziemy na miejscu. Teraz jednak w drodze myślę, że można poruszyć temat generalnie Rygi. Czyli na przykład to, że powierzchnia generalnie całej Łotwy, całego kraju, którego stolicą jest Ryga, jest około 5-krotnie mniejsza niż Polska. Ryga, stolica Łotwy, ma około 700 000 mieszkańców, no i jest to największe miasto Łotwy. I co ciekawe, jedyne tak duże, bo kolejne, największe miasto ma około tylko 100 000 mieszkańców. Tak więc jest bardzo duża przepaść. Tak więc zbliżamy się już coraz bardziej do targu centralnego. Tu już są dość charakterystyczne budowy po lewej stronie. Po prawej to już są w zasadzie tereny
należące do targu centralnego w Rydze. Więc warto zwrócić uwagę właśnie to, co mamy tutaj po prawej stronie. To są chyba jakieś no, przytułki, czy jakieś inne tego typu miejsca dla zapach wykręcił. Nadal wykręca. Bezdomnych, ale bardziej bym powiedział izba wytrzeźwień, coś w tym stylu, bo wczoraj jak wszedłem, to przecież faktycznie to jest izba wytrzeźwień, bo było tu parę radiowozów, parę osób takich w konkretnym stanie. Zaraz za murkiem, tam z boku, jedna osoba no, robiła różne takie rzeczy z alkoholem i innymi rzeczami, tak więc no, typowo wskazywało na jakieś takie dziwne, nietypowe miejsce i w zasadzie za każdym razem jak tutaj przechodziłem, no to była grupka charakterystycznych osób. Co warto wiedzieć, to one raczej, te osoby nie robią niczego złego, nie zaczepiają w żaden sposób, więc chociaż to na plus, więc podejrzewam, że faktycznie one chyba mieszkają, no i nie chcą robić sobie tu jakichś problemów, także myślę, że nie ma się czego tutaj obawiać. I dosłownie jeszcze kilka kroków, myślę, że jakieś 20-30 metrów i zaczynamy historię z targiem. Ok, a więc mamy dokładne godziny otwarcia, o których warto wiedzieć. Tutaj jest cała ta hala. Przejdziemy ją dookoła, zobaczymy, co się w ogóle tutaj jeszcze dzieje. Przyspieszę, bo może zakłócać. I słuchaj, tu zdecydowanie już czuć tutaj już zdecydowanie zapach ryb. To znaczy, że targowisko jest już na pewno otwarte i można się tu spodziewać jakichś ciekawych produktów i myślę, że coś będzie do jedzenia. Już zdecydowanie jesteśmy na pewno bardzo blisko wejścia, bo już bardzo wyraźnie czuć zapach ryby. Będąc jeszcze w okolicy tej hali targowej, zobaczcie, jak ona jest wielka. Jest naprawdę bardzo długa. W niej były składowane cepeliny, czyli właśnie te niemieckie sterowce podczas I wojny światowej. Niektóre z nich, te najdłuższe, mogły mieć nawet ponad 200 metrów długości. Teraz są tutaj hale targowe, jest ich aż 5, 4 z nich zobaczcie tutaj na wideo. W jednej z nich jest teraz można powiedzieć takie mini centrum handlowe, także nie widać w ogóle już wtedy tego dookoła, jak to wygląda. W każdej hali znajduje się coś innego. W trzeciej mamy ubrania. W czwartej hali znajdziemy sporo mięsa, a tam z tyłu była jeszcze jakaś chemia. Na zewnątrz można kupić też sporo owoców. Między tymi wszystkimi halami są one porozkładane. Ciekawe, w hali targowej jest trudno zjeść jakieś lokalne jedzenie. Mamy dostęp do szerokiej kuchni hiszpańskiej, włoskiej, możemy zjeść nawet sushi. Sporo jest słodyczy, takich jak pączki, donaty, naleśniki. Była jeszcze kuchnia gruzińska, parę punktów, w których można coś takiego przegonić, oczywiście też jest. Najtrudniej myślę, że zjeść kuchnię lokalną. Znalazłem 2 takie punkty, jeden jest zaraz przy wejściu i cenami okazało się cenowo, że jest tam znacznie przystępniej niż w tym typowym miejscu, gdzie jest całe jedzenie, w którym jedliśmy. I to, co akurat udało mi się zjeść, to były cepeliny, czyli takie kluski, które kształtem można powiedzieć, że nawiązują troszeczkę nawet do kształtu tego balonu sterowca. I w środku jest jakieś mięso mielone, to wszystko jest posypane jakimiś skwarkami. Do tego śmietana, jogurt, taki trochę kiszony w tym kierunku i jeden pomidorek koktajlowy przekrojony na pół. Kolejne miejsce, które odwiedzimy wspólnie podczas naszej wędrówki, wyprawie po Rydze, to już ścisła Starówka. Znajduje się ona bardzo blisko właśnie od targu centralnego. Myślę, że to jest jakieś 300 metrów, tak na oko 3-5 minut spacerkiem, bo tutaj już zaczynamy wchodzić właśnie w te rejony Starówki. I tutaj oprócz zabytkowych wszystkich kamienic, murów, ciasnych, wąskich uliczek,
zobaczymy dużo więcej rzeczy. Ale to spokojnie, po kolei. Mamy muzykantów z Bremy. Legenda głosi, że za odkrycie nosa każdego z nich zostanie spełnione jedno nasze życzenie. Pierwszy, drugi jest do tego Warlopu, ale trzeci, czwarty to chyba jest z tego, co tutaj stoi w okolicy. Nikomu się nie udało dotknąć, a chętnych jest wielu. Jeśli ktoś nie kojarzy muzykantów z Bremy, to są to postacie z baśni braci Grimm, którzy opuścili swój dom. Ponieważ im się tam nie podobało, delikatnie mówiąc, no i założyli swój zespół. Jeśli nie znacie tej baśni, to koniecznie ją sprawdźcie. Albo przeczytajcie swoim dzieciom, czy młodszemu rodzeństwu, kuzynostwu. Bazylika Świętego Piotra wewnątrz wygląda dość mocno biednie. Tu jest jakaś delikatna, mała wystawa, ale chyba wszystkie ważne rzeczy zostały stąd zabrane i usunięte. Mam nadzieję, że widok na wieżę będzie bardziej spoko, bo bilet tutaj wejście dla osoby dorosłej to aż 9 euro. Tutaj ołtarz główny w Bazylice Świętego Piotra i widok trochę bardziej jeszcze tutaj na fragment katedry. Tak jak mówiłem, jest tutaj no raczej pusto. A mamy wejście do Bazyliki Świętego Piotra z wieżą widokową na górze. No to witamy w Rydze, na placu ratuszowym. Wielki napis Ryga. Tutaj w tle widać budynek Bractwa Czarnogłowych, czyli legendarnych kupców rycerzy. To jest pomnik Rolanda. A tutaj mamy jeszcze ratusz. To, że sól w dawnych czasach była niezwykle cenna, pewnie pamiętacie ze szkoły. Ale czy wiedzieliście o tym, że zanim wprowadzono uniwersalne systemy miar, takie jak kilogramy, każde większe miasto mogło mieć swój indywidualny system metryczny? Przybywający kupiec musiał się do tego dostosować. Niezły bałagan mógł wtedy panować, co? Bardzo fajnie urządzone, klimatyczne kino. Z pozycji leżącej można sobie tutaj oglądać film z takimi murami. Dom Bractwa Czarnogłowych został zniszczony niemal do zera podczas wojny oraz różnych innych politycznych zawirowań. W tym miejscu doskonale widać fragmenty oryginalnie zachowanego muru Domu Bractwa Czarnogłowych. Dom płonie dzień i noc. Przy ruinach natychmiast postawieni zostają strażnicy. Na parterze znajdziemy kolekcję drewnianych mebli i srebra. Mają one niesamowicie ciekawą historię, a część z nich skrywa tajemnicę. Na pierwszym piętrze znajduje się m.in. olbrzymia sala balowa. Koniecznie spójrzcie do góry, a na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, powie Wam już audioprzewodnik. Widok z ostatniej sali jest właśnie na placu ratuszowy, gdzie wszyscy sobie robią zdjęcia, więc mogę pomachać, pozdrowić. Teraz podobno w tej sali udzielane są śluby. Co warto wiedzieć, wchodząc do domu Bractwa Czarnogłowych, to, że jest tam audioprzewodnik, z którego zdecydowanie warto skorzystać, no bo wyjaśnia nam wiele ciekawych kwestii, a co jeszcze ważniejsze, myślę, że przyda się również osobom oglądającym to wideo, czyli mówiących biegle w języku polskim, to audioprzewodnik jest także w naszym języku. Wygląda naprawdę, brzmi to naprawdę świetnie, no i można się dowiedzieć wielu smaczków dotyczących tego miejsca, historii Rygi, no i parę też legend związanych z tym miejscem. Jak chodzi o cenę biletów, to dla osoby dorosłej jest to 7 euro. Standardowy bilet można za niewielką dopłatą, chyba 1-2 euro, wziąć kawkę lub wino, czy lokalny jakiś inny alkohol, co wydaje mi się też ciekawym rozwiązaniem. O, a tu mamy jakiś fajny imprezowy busik
na jakieś wieczory kawalerskie, ale chyba jest nieczynny, bo brakuje tam krzesełek. Jak chodzi o czas potrzebny na zwiedzanie Domu Bractwa Czarnogłowych, to myślę, że warto sobie zarezerwować tak spokojnie godzinkę, żeby można było przez wszystko przejść, wysłuchać właśnie tego audioprzewodnika, no i poznać dokładnie to miejsce oraz jego historię. Jeśli ktoś nie weźmie audioprzewodnika, to wiadomo, takie zwiedzanie jest znacznie szybsze, ale też traci swój urok i myślę, że mocno sens. Tak więc rezerwujcie godzinkę i wbijajcie koniecznie do Domu Bractwa Czarnogłowych. A my tymczasem idziemy do Trzech Braci. Dobra, tak więc jesteśmy teraz przy Trzech Braciach. Pierwszy, drugi i trzeci, a ten tu się tak po prostu dołączył, bo było wolne miejsce widocznie. W kolejności od najstarszego to ten jest najstarszy. No i książę ma symbolizować najbardziej historię. Jak widać, jest wyraźnie inny, a wejścia chociażby inne. I został zbudowany w XV wieku. Ten środkowy, o ile się nie mylę, w XVII. Jest tutaj też taki zwyczaj, że będąc w tym miejscu należy wysłać pozdrowienia dla swoich braci, o ile ich się ma. Ja akurat mam dwóch, więc akurat jest nas trójka, trzech braci, więc nie pozostaje nic innego, jak zrobić fotę i wysłać pozdrowionkę. Chociaż szczerze mówiąc, tak patrząc na te trzy budynki, to gdyby nie to, że są po prostu symbolem miasta i są znane z tego, że są znane i są takie stare, zabytkowe, to myślę, że możemy tu łatwo przejść i nie zwrócić na nie uwagi. Jedyne, co się wycofało, to właśnie to, że ten najstarszy jest wklęsły, jest wklęsły po prostu względem pozostałych kamienic. A tak to jest dużo innych takich ładnych miejsc, które się wyróżniają właśnie tym, że są na przykład trzy budynki innych kolorów, innego rodzaju architektury obok siebie. Kolejny przystanek to szwedzka brama, która znajduje się w zasadzie kilka kroków od Trzech Braci. W zasadzie to wszystko jest kilka kroków obok siebie. Więc teraz zerknijmy sobie tylko na tą bramę. Szczerze mówiąc, podejrzewam, że tutaj nie wygląda ona jakoś super, nie wiadomo jak wow. Nie wiadomo, czy miałaby zachwycać, no, ale wiąże się z nią pewna tutaj legenda i historia. Przyszedłem tutaj na drugą stronę bramy, ponieważ z tej strony wygląda ona znacznie lepiej niż tamtej, musicie przyznać. A historia zwiąże się z nią następująca. Kiedyś to była brama wjazdowa do miasta. Kupcy tutaj decydowali o tym, kto będzie mógł wjechać do miasta, a kto nie. Jeśli brama została zamknięta, no to już niestety tego dnia nie dało się wjechać do środka. Teraz to jest ostatnia, jedyna brama, która pozostała z dawnych bram historycznych, wjazdowych do miasta. Także brama szwedzka, myślę, że warta odwiedzenia, zobaczenia, tak po prostu, żeby się przejść tutaj na nią, zerknąć. Tylko ważne, z której strony na nią spojrzycie, bo z tamtej, no, wyglądała znacznie gorzej, a tu już całkiem ciekawie. Wracając do bramy szwedzkiej, jedna z legend mówi, że została tam zamurowana kobieta, która ponoć do dzisiaj zdarza się, że straszy ludzi, którzy przechodzą przez tą bramę. A to ten znany dom z kotami. Tu za tymi krzakami znajduje się ten budynek, który wam przed chwilą pokazywałem, i wieść miejska niesie, że właściciel jego został zmuszony do odwrócenia tych kotów, które były ustawione zatkami do jego konkurenta, tak aby były ustawione w inną stronę. Podobno sądzili się przez aż 10 lat i przegrał proces, przez co musiał właśnie zmienić ich ułożenie. Zrobiło się znacznie cieplej, można zdjąć kaptur. Myślę, że już spokojnie z 16 stopni. Tak jak słyszycie, wtedy tutaj jest jakaś muzyczka, jeden, drugi i kolejny bar. No, z pewnością, kiedy jest tutaj jeszcze cieplej, to dzieje się tutaj dość dużo. Warto zaznaczyć, że dzisiaj mamy piątek, teraz jest już chyba około godziny 16 i jest to totalnie pusto. Wydaje mi się, że
w Poznaniu, w centrum miasta, w tych takich miejscach właśnie, gdzie są jakieś bary, kluby, no, czyli generalnie centrum, już o tej godzinie coś zaczęłoby się dziać, mając piątek. No to przed nami ostatni, trzeci i drugi pełny dzień w Rydze. Jest godzina około 9 rano i jest dość mocno zimno, także ręce można już chować w rękawiczki albo kieszenie. Mam nadzieję, że zaraz troszeczkę się rozpogodzi, będzie łatwiej można nagrywać, bo mamy tutaj zaledwie 7 stopni, a jest 12 października. Mówiłem, że dzisiaj ostatni, ale pełen dzień z tego względu, że powrót do Gdańska jest po 22. Tak więc będzie bardzo dużo czasu na zobaczenie wszystkiego, tym bardziej, że raczej atrakcje takie do zobaczenia wewnątrz są zamykane raczej w okolicach 17, 17:30, no najpóźniej 18, tak więc tak czy siak trzeba się pospieszyć. A plan na dziś to m.in. dawny budynek KGB, katedra w Rydze, no i jeszcze kilka innych mniejszych, większych miejsc do zobaczenia, ale to wszystko po drodze zobaczycie za chwilkę. W kwestii tego, że jest dzisiaj bardzo zimno, to mam na to pewne lokalne lekarstwo. Ten oto napój to jest lokalny specyfik. Ma on 45% i jest to miks różnych ziół. Można powiedzieć, że smakuje troszeczkę jak absynt, troszeczkę jak Jagermeister. Są oczywiście różne wersje smakowe. Na przykład jest wiśniowa. Smakuje bardzo podobnie jak wiśniówka, taką, którą można kupić w zasadzie w każdej Żabce czy innym polskim sklepie, ale z delikatną domieszką ziół. Tutaj natomiast czuć wyraźniej, o wiele bardziej te zioła, smaki, no i generalnie podobno ma to mieć także działanie lecznicze i nie tylko rozgrzewające. Ten napój to jest balsam, tak on się nazywa i można go generalnie kupić w chyba każdym sklepie. Ja między innymi byłem tutaj w Lidlu i tam można go kupić w dobrej cenie, w innych sklepach bardziej turystycznych, w nieco bardziej turystycznej cenie, ale myślę, że nadal jest to jak najbardziej przystępne. Ta buteleczka ma chyba 200 ml i jest naprawdę bardzo stylowa, fajnie zamykana na korek. Myślę, że warto tego spróbować jako element lokalnej kuchni. Tutaj się okręcałem, żeby pokazać wam właśnie też różnorodność tego miejsca, ponieważ jesteśmy jeszcze jakieś 2 km od Starówki. Za chwilę ostatnia wizyta na targu centralnym i mam nadzieję, że tym razem uda się spróbować również czegoś lokalnego. Wczoraj chciałem spróbować tutaj czegoś na kolację. Niestety był z tym dość duży problem, bo w menu głównym jest to uwzględnione. Można spróbować oczywiście śledzia z ziemniakami i twarogiem. Jednak kiedy podchodzi się do lady i próbuje zamówić, to się okazuje, że mają specjalne menu, w którym są tylko 3-4 pozycje, w którym można zjeść gulasz, jakąś zwyczajną zupę, no i inne takie bardziej, nazwijmy to, uniwersalne dania. Przynajmniej budynek Akademii Nauk, obok której przychodziłem już kilka razy. Wcześniej pokazywałem wam ją bardziej z daleka, teraz jest troszeczkę okazja zobaczyć ją bardziej z bliska i innej perspektywy. Co warto o niej wiedzieć, to jest ona mniejsza, jest to budynek mniejszy od tej, który jest w Warszawie. Również był to dar od Sowietów, Rosjan. Tak pojechał. Tak, jest to bardzo podobny budynek, jest to siostrzana wieża, więc nie jest taka sama, ale jest wyraźnie podobna, ma bardzo podobny kształt, co zdecydowanie widać w zasadzie na pierwszy rzut oka, ale jest niższa. Okolica też wygląda zupełnie inaczej niż w Warszawie, bo Warszawa to jednak jest już ścisłe centrum miasta, dookoła piękne wieżowce, a tutaj jednak mamy taką
jakby to ładnie nazwać, lokalizację poboczną, tak bym to określił. W zasadzie tak jest z każdej strony, można powiedzieć, tej wieży. Ale to już została ostatnia, prosta i za około 100-200 metrów mamy targ centralny. Tutaj w tej dość oryginalnej scenerii jest przedstawiona rzeźba lisa, który ma symbolizować to, że zwierzęta są podobno więzione w klatkach. W niedalekim zoo jest im podobno bardzo źle. To miejsce jest dość ukryte tutaj w okolicy, ale myślę, że jakoś tu traficie. Jest to bardzo blisko tutaj właśnie tej wieży. Okej, udało się zamówić śledzia, będzie za 2-3 minutki, także ekstra spróbujemy w końcu czegoś naprawdę lokalnego i to świeżego, a nie odgrzewanego. Ok, więc śledzik jest już gotowy, do tego sam wyleć ziemniaczki, no i tutaj mamy twaróg. Do tego zamówiłem złocisty, lokalny trunek, żeby w pełni poczuć tą lokalną kuchnię i atmosferę. Wow, już po pierwszym spróbowaniu, po pierwszym kęsie tego śledzia muszę przyznać, że jest on naprawdę rewelacyjny. Chyba jeszcze nie jadłem aż tak dobrego śledzia. Wracając jeszcze do lokalnych przysmaków, to w Poznaniu mamy tak zwane pyry z gzikiem. Pyry, wiadomo, ziemniaczki, a gzik to jest właśnie taki twaróg, czasami ze śmietaną, wersja light to bardziej z mlekiem, który jest oczywiście doprawiony solą, pieprzem i obowiązkowo ze szczypiorkiem. Tutaj akurat mamy właśnie twaróg, chyba właśnie też był ze śmietaną. Nie czuć wyraźnie aż tak soli, pieprzu, żeby była tutaj dodana do niego. No i śledzik. Śledzik tutaj akurat na zimno, słyszałem, że je się go na ciepło. Trochę też skrojonej cebulki. Taka kompozycja mnie osobiście smakowała. Śledź smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce, tak więc jeżeli nawet nie smakują Ci śledzie, które gdzieś tam próbowałaś w Polsce, to ten mimo wszystko myślę, że warto spróbować. A jeżeli chodzi o cenę, to cena jest tutaj bardzo, bardzo przystępna, bo za cały ten zestaw, który przed chwilą pokazywałem, wraz z małym złotym lokalnym trunkiem, zapłaciłem niecałe 5 euro, czyli jakieś na ten moment 20 zł. Porcja co prawda nie jest jakaś olbrzymia, bo jakieś pół godziny temu skończyłem jeść śniadanie, co prawda też malutkie, no ale w połączeniu malutkie śniadanie plus ten śledzik tutaj z tymi kilkoma ziemniaczkami daje takie poczucie sytości, ale nie olbrzymiego przepełnienia. Teraz kierunek Muzeum KGB, a przed nami widzimy jeszcze zegar Laima. W tym momencie jest to miejsce, w którym często spotykają się mieszkańcy Rygi. Taki punkt orientacyjny, jak na przykład Pręgierz w Poznaniu. Tu mamy miniaturę pomnika wolności, który znajduje się właśnie tutaj. Warto się przyjrzeć mu z bliska, bo na górze znajduje się kobieta trzymająca 3 gwiazdy, symbolizujące 3 regiony Łotwy. Niżej znajdziemy mnóstwo różnych rzeźb. Ile się teraz nie mylę, było ich, czy jest ich w sumie nadal 56, podzielonych na 13 różnych grup. Są tutaj m.in. różni ukrywający się żołnierze i inne postacie. Gdzieś tu był nawet jeszcze król. Warto się przejść dookoła tej rzeźby, aby to wszystko zobaczyć. Tutaj żołnierze pełnią wartę honorową. Budynek KGB odwiedzony niestety troszeczkę mnie rozczarował, bo jest to bardziej coś w stylu starego budynku. Podejrzewam, że w klimacie miało to być właśnie tamtych czasów, ale z wystawą nowoczesną. Czyli bardzo dużo jakiejś symboliki w stylu słupki graniczne i tego typu klimaty, za którymi ja osobiście nie szczególnie przepadam. No za to w tych okolicach jest mnóstwo przepięknych właśnie secesyjnych kamieniczek. Zwróciłem tu uwagę właśnie, jak to super wygląda. I ten kościół. Z zewnątrz wygląda on już całkiem ciekawie, a wewnątrz
jest on cały wykonany z drewna. Słychać, jak podłoga nawet skrzypi. Jest w środku co prawda skromny i szczerze mówiąc nie ma tam za bardzo co oglądać, ale myślę, że warto po prostu wejść i poczuć ten klimat drewna, tej właśnie historii, która, muszę powiedzieć, że przemawia przez cały wystrój tego skromnego stosunkowo miejsca. To, co jeszcze mi się rzuciło tam w oczy, to przed samym ołtarzem były, można powiedzieć, złożone niejako owoce, warzywa, bo były tam chyba dynie i jabłka. Nie spotkałem się z czymś takim wcześniej w kościołach w Polsce, czy też innych krajach w Europie, więc myślę, że to jest ciekawy zwyczaj. Zobaczcie, jak to jest naprawdę kolorowo, jakie fajne są te wszystkie budynki dookoła, dlatego warto się tutaj rozglądać, spacerując w zasadzie po wszystkich uliczkach i okolicach Starego Miasta w Rydze. Do Muzeum KGB warto jeszcze dodać, że wstęp jest darmowy na pierwsze piętro, z którą właśnie można się zapoznać, ale jest to, o którym powiedziałem na tym parterze. Podobno są jeszcze jakieś inne miejsca do zobaczenia, widać je chociażby na mapach Google w galerii, ale z tego, co słyszałem, jak inne osoby pytały, kiedy, jak można to zobaczyć, to się okazuje, że tylko o 13 jest jakaś wycieczka z przewodnikiem, coś w tym stylu. Niestety nie ma takich informacji potwierdzających to w Google czy też w innych źródłach, dlatego no niestety ja również tego nie mogę w żaden sposób Wam potwierdzić. Niemniej jednak, jeżeli kogoś niesamowicie fascynuje właśnie historia KGB czy tego miejsca, to można się tutaj wybrać. Ja natomiast będę się kierował teraz między innymi do Muzeum Holokaustu i Getta w Rydze. Tutaj obok jest zaraz cerkiew, do której zdecydowanie warto się wybrać. Z zewnątrz wygląda ciekawie, a wewnątrz jest bardzo pięknie, no ale niestety nie mogę tego pokazać, ponieważ wewnątrz były tabliczki informujące, że nie chcę, aby nagrywać czy też zrobić zdjęcia. Tak więc jeżeli ktoś Was chce wiedzieć, jak jest w środku, to musi się to wybrać osobiście. Ja polecam. Starówka w Rydze słynie również z zabudowy secesyjnej, czyli tej, która rozwijała się na przełomie XIX i XX wieku. Charakteryzuje się tym, że ma dużo okien, łuków, no i często też używane są zdobienia kwiatowe, elementy dekoracyjne kwiatów, czasami też kobiet, ale głównie dominują łuki i znacząca ilość okien. To jest zamek zakonny od tej strony. Od tamtej było jeszcze trochę bardziej widać. Spuszczenie go z jakąś innej perspektywy. To jeszcze jest zamek. A tu wszędzie już jest świna. No dobra, jesteśmy już po drugiej stronie Dźwiny. Teraz kolejny podpunkt będzie niezwykle piękny z zewnątrz. Zobaczymy, czy uda się również wejść do środka. Jednak zanim tam dotrzemy, kilka słów o zamku, który pokazałem tak tylko przelotnie. W tym momencie mieści się tam siedziba władz łotewskich. Chyba nie za bardzo można go zwiedzać. Co warto też wiedzieć o Łotwie, to przez pewien dość krótki czas, o ile dobrze pamiętam, około 30 lat, Łotwa należała do obojga narodów, czyli Polski i Litwy. Tak więc taki był mały, krótki epizod. Ja muszę zerknąć z powrotem na drogę, bo chyba tutaj jest już moje zejście, które muszę się udać. To dotarliśmy na miejsce. Jest i cerkiew Trójcy Świętej w Rydze. Oprócz niezwykle oryginalnego wyglądu, cerkiew ma również ze sobą
niezwykłą historię. Otóż została ona zbudowana w latach 30. XIX wieku i jest to najstarsza cerkiew, jaka się zachowała w Rydze. Przetrwała zarówno okupację radziecką, jak i niemiecką. Ciekawe, łączy ona w sobie zarówno charakterystyczne elementy rosyjskich cerkwi, jak i kultury właśnie łotewskiej. Tak z zewnątrz, moim zdaniem cerkiew wygląda naprawdę niesamowicie i zdecydowanie warto się tu wybrać. To wewnątrz oczywiście jest bogato zdobiona. Wygląda ciekawie, warto wejść, oczywiście będąc tutaj. Jednak szczerze muszę przyznać, że poprzednie miejsce, w którym poprzednia cerkiew była znacznie bardziej bogata. Ściany miały mnóstwo różnych malowideł, co zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Tutaj z zewnątrz perełka, wewnątrz ciekawie. Teraz pora spróbować jeszcze kiszonek. Jest kapusta, ta żółta jest na słodko, a ta jest bardziej pikantna, ale też jest dość słodka. Na zagryzkę haczapuri. Nawet w kościele się złapaliśmy na koncert dubstepowy. Sam kościół raczej skromny, niczym się nie wyróżnia, no ale jak dubstep wierzy, to się dzieje. Mam jeszcze jakieś 3 godzinki do momentu, kiedy będę musiał się zbierać na lotnisko i do tego czasu chciałbym jeszcze spróbować lokalnego specjału, czyli lokalnej tarty z nadzieniem marchewkowo-ziemniaczanym. Myślę, że może być to ciekawe, ale jest to stosunkowo dość duży problem, żeby to znaleźć. Generalnie znalezienie lokalnych specjałów poza procentowymi jest dość problematyczne. Ja tak się okręcam, że pokażę właśnie, co tutaj dookoła też się dzieje, jak to ładnie wygląda. Większość menu niestety nawet nie jest po angielsku, ale na szczęście jak się podejdzie zapytać, to zazwyczaj już dostaniemy odpowiedź nawet po angielsku, jak nie, no to jakąś taką na migi obrazki i można się dogadać. Podsumowując, wyjazd do Rygi uważam za bardzo udany. Moim zdaniem 2-3 dni to idealny czas, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje tego miasta. O konkretnych cenach wspominałem na bieżąco. Gdybym miał to podsumować całościowo, to ceny w Rydze są niezwykle zbliżone do tych w Polsce. W Rydze zdecydowanie tańsze są noclegi, szczególnie w porównaniu z innymi stolicami europejskimi, takimi jak chociażby ostatnio odwiedzona przeze mnie Bruksela. Jeżeli wybierasz się do Rygi, to napisz koniecznie w komentarzu: jadę lub lecę. A jeśli już byłeś na Łotwie, to koniecznie podziel się swoją opinią.